najdroższe telewizki, najdrożsi telewidzowie, youtuberki, youtuberzy, triatlonistki, triatloniści, przyszli, przeszli i aktualni Ironmani i Ironwomanki. Przychodzę do Was z nagraniem, który mam nadzieję, że Was jakoś zainteresuje. Jeżeli jeszcze to przed Wami, to może zainspiruje, zmotywuje, ale też da Wam trochę wiedzy o tym, jak wyglądają zawody Ironman. To po drugie, a po pierwsze, jak ja się do nich przez ponad 1,5 roku przygotowywałem. To nagranie, tak swoją drogą, już jest wyczynem na miarę Ironmana, ponieważ po 3 godzinach, wyobraźcie sobie, gadania do tej kamery, okazało się, że jakiś paproszek cały czas po prostu był na moim czole. Znaczy nie na czole, tylko był na obiektywie, a wyglądało, że był na czole. I długo się zastanawiałem, może nie aż tak długo, ale się zastanawiałem, czy chcę jeszcze raz to nagrać, czy zostawić jak jest, bo bardziej stawiam na treść niż na formę, co na pewno odczujecie w tym filmie, że tu nie będzie wodotrysków i tak dalej. Po prostu chcę Wam przekazać to, czego się nauczyłem, czego się dowiedziałem i co się Wam może jakoś, mam nadzieję, przydać. Z tym się Wam chcę podzielić, ale no mimo tego forma formą, ale ten paproszek mnie na tyle denerwował, że po prostu siadam jeszcze raz i nagrywam od nowa. Mam nadzieję, że już nie 3 godziny, że jakoś zepnę się bardziej i to zrobię szybciej. Dobra, startujemy, bo przegadany początek to nie jest dobry początek. O co Was mogę, jak po prostu każdy patafiański youtuber, poprosić, to zasubskrybujcie mnie, kliknijcie lajka, ja będę się starał gdzieś, mam jakąś taką ochotę, żeby dalej coś fajnego nagrywać z moich różnych pomysłów. Już jest trochę na moim kanale, będzie więcej. Jeżeli Was to jakkolwiek zainteresuje, to byłoby super, gdybyście po prostu gdzieś tam mnie kliknęli. Na pewno gdzieś to kopnie ten algorytm YouTube'owy bardziej do przodu i będzie fajnie, a już za, myślę, że spokojnie 10 do 20 lat, kiedy już będę miał te 1000 subskrybentów, będę już wtedy zarabiał pierwsze 4,50 na tych filmikach. Super, jedziemy z tematem zatem od początku, scrollujemy sobie i zaczynamy od tematu, a mianowicie czym w ogóle jest ten cały, kurczę, ale tego napisałem tyle, że czym w ogóle jest ten triatlon i Ironman przede wszystkim. Ironman jest szczególną odmianą triatlonu, szczególną, nieszczególną. Trochę jest tam różnic, wydaje mi się, na tyle, na ile ja to rozumiem, między innymi zawodami triatlonowymi. Sam triatlon to jest dyscyplina sportowa, która się składa z 3 innych dyscyplin, jak nazwa mówi, triatlon. W tym przypadku mamy do czynienia z pływaniem jako pierwsza dyscyplina, drugą dyscypliną jest jazda na rowerze i trzecią jest bieg. I ten triatlon występuje w różnych, nie tyle odmianach, ile w różnych długościach dystansu. Mamy dystanse olimpijskie, to są chyba najkrótsze, może nawet sobie jeszcze krótsze. Mamy dystans na 1/4, na 1/2. Mamy pełny dystans triatlonowy i to jest właśnie ten pełen Ironman. I mówiąc o pełnym dystansie, mam na myśli to, że trzeba wejść do wody, przepłynąć 3 km 800 metrów, wyjść z tej wody, przebrać się w ciuchy rowerowe, wskoczyć na rower, przejechać 180 km na rowerze, zejść z roweru, przebrać się w buty biegowe i wystartować do pełnego maratonu, czyli 42 km i 195 metrów, jeśli czegoś nie pomyliłem. Taka historia i właśnie ja się gdzieś pomyślałem sobie, że ten pełen Ironman to jest coś, co mnie kręci i do tego przystąpiłem. Skąd się wziął w ogóle Ironman, to pewnie szybciej sobie to wygooglacie niż ja Wam opowiem. Mi coś chodzi po głowie, że to był 78 rok i jakiś taki pomysł na Hawajach kilku szaleńców, nawiedzonych triatlonistów, żeby połączyć te 3 dyscypliny i stworzyć właśnie Ironmana i pierwsze zawody tam się odbyły i chyba pierwszy wynik to był niecałe 12 godzin. Dla porównania aktualnie chyba mistrz świata ten dystans pokonuje w 7 godzin coś.
czyli umówmy się 2 razy szybciej niż ja. To też warto wspomnieć, jak bardzo jest to elitarna historia, ukończenie w ogóle Ironmana, nie dlatego, że jest jakaś, nie wiem, elitarna pod kątem, nie wiem, pieniędzy, czegoś, nie, jest elitarna dlatego, że po prostu mało osób ją ukończyło, no to tacy mistrzowie po prostu kończą to i tak 2 razy szybciej niż ja to robię, to o tym warto też pamiętać. Ale uważam, że przede wszystkim mierzmy się sami ze sobą, poprawiajmy swoje wyniki, to jest, myślę, fajne podejście. Jeszcze krótko o tym całym Ironmanie. To jest taka sytuacja, że każde zawody są trochę tak podzielone, jeżeli chodzi o miejsca, że generalnie mamy klasyfikację ogólną, czyli pierwsze, drugie, trzecie miejsce i kolejne i tak dalej. Ale mamy też klasyfikację w ramach grup wiekowych. One się chyba rozkładają co 5 lat, czyli 25-30, 30-35 i tak dalej. Ja jestem w grupie 50-55 jeszcze przez rok. Tam będę i to dalej nic nie zmienia w mojej klasyfikacji, bo jestem po prostu daleko z tyłu, ale dobrze się bawię i teoretycznie mógłbym też w swojej grupie wiekowej też dostać na przykład medal, gdybym był tam dobry. Gdzieś się pojawiło pytanie, dlaczego w moim przypadku to był Hamburg. Odpowiedź jest prosta i składa się z 2 elementów. Po pierwsze, że w Polsce nie ma niestety pełnego dystansu Ironmana, są połówki Ironmana, ostatnio w Warszawie, w Krakowie i w Poznaniu, z tego co kojarzę, są 3, pełnego nie ma. Mały pstryczek i taki trochę leciutka złośliwość, przepraszam, ale jakoś tak mam ochotę powiedzieć to, tym bardziej, że tak nie ma to żadnego wpływu na nic, bo po prostu nic nie znaczy na YouTubie, ale to jak się odbyło to w Warszawie, to trochę woła o pomstę do nieba i nie wiem, czy ktoś to ocenia. To chyba się oddaliliśmy od tego, żeby w Polsce był pełen dystans Ironmana. Kiedyś był, po tym co się wydarzyło w Warszawie, jakie tam były katastrofalne błędy, wręcz z tym związane, że po prostu na medalach były bzdury powypisywane. Jeszcze ostatnie zdanie o Ironmanie, co może mieć znaczenie. Tam są też, jeśli chodzi o same reguły, bardzo krótko i zwięźle. Są różnego rodzaju kary, które można dostać, kary czasowe, wtedy trzeba odstać ileś tam minut, odczekać zanim się wróci do wyścigu. Jedną z sytuacji, za którą można dostać karę, to jest tak zwany drafting, czyli jeżeli się jedzie zbyt blisko zawodnika na rowerze, no to jest niedopuszczone, te 12 metrów odstępu musi być, ponieważ i rzeczywiście tak jest, jeżeli jedziemy bardzo blisko zawodnika przed nami, to oszczędzamy bardzo dużo energii, no bo on bierze na siebie cały ten impet wiatru, tą całą historię aerodynamiczną, a my jedziemy w tym cieniu aerodynamicznym, więc tego nie wolno robić. Czego jeszcze nie wolno robić, czym się moim zdaniem chyba Ironman różni od innych zawodów triathlonowych, to że nie wolno mieć żadnych umilaczy czasu w postaci słuchawek, muzyki, komórek i tak dalej. To jest ciekawe, rzeczywiście jest trochę tak, że jest to jakieś kolejne utrudnienie de facto, żeby pozostać sam ze sobą w tych w moim przypadku kilkunastu godzinach. Co to robi z głową i jakie to ma znaczenie, to o tym pewnie jeszcze będę miał okazję Wam opowiedzieć. Pokażę Wam jeszcze szybko medal, moi drodzy. Tu będę troszeczkę hałasował, bo tych medali mam 3 jeszcze inne wiszące. O, tak wygląda medal, który właśnie przywiozłem z Hamburga. Tu, że jestem tym finisherem. Właśnie w Hamburgu. Tiruriru 2025 rok. Nie będę go wieszał sobie na szyi, ale jestem bardzo z niego dumny. Mimo czasu i wszystkiego, super historia, bo też mi zajęło to, umówmy się, ponad 1,5 roku. I teraz przechodzimy już właśnie płynnie, jak profesjonalny po prostu speaker radiowo-telewizyjny, płynnie przechodzę do kolejnego tematu, czyli do etapu przygotowań. No właśnie. I etap przygotowań. Zacznijmy od tego, skąd się w ogóle wziął pomysł i dlaczego ja w ogóle wymyśliłem sobie tego Ironmana. Więc pomysł zakiełkował
Gdzieś na początku 2024 roku bardzo nieśmiało zakiełkował w mojej głowie, będąc totalnym kanapowcem, człowiekiem z nadwagą, ważącym tam, nie wiem, 110 kg a jakby zakiełkował wtedy, a już pierwsze pędy, pozostając przy tym porównaniu, wypuścił w marcu 2024 roku, kiedy to byłem z moimi dobrymi ziomkami, kumplami na snowboardzie, znaczy część na nartach, czyli na snowboardzie, ja na snowboardzie i w Austrii, i wtedy był z nami Bart, którego już miałem okazję przepytać na okoliczność właśnie triathlonów, Ironmanów, bo on w nich brał udział. Tutaj macie w ogóle wywiad, tak, tutaj macie wywiad do mojej rozmowy z Bartem. Polecam bardzo, bo jest fajny i można się też tam sporo ciekawych rzeczy dowiedzieć, trochę inna perspektywa jakby kogoś innego. Ja się nieśmiało wtedy spytałem Barta: Bart, a czy ja bym dał radę skończyć pełen dystans Ironmana? Ja w swojej naiwności to pytanie zadałem. Bart swoim, będąc dobrze wychowanym, młodo wyglądającym i młodo trzymającym się duchem człowiekiem, mężczyzną, powiedział: oczywiście, Damian, dasz radę. I dobrze tak powiedział, bo gdyby był ze mną szczery, to by pewnie powiedział, że stary, po prostu o co chodzi, weź się ogarnij, to nie jest byle co. No ale Bart jest jaki jest i za to mu dziękuję, że powiedział: tak, dasz radę. No i zacząłem jakby kminić w ogóle, no dobra, skoro dam radę, to spróbujmy jakoś do tego tematu podejść. Ja wtedy ważyłem trochę poniżej 100, czyli już mi się udało tam te dobrych 8-9 kg zrzucić. Jakaś tam już redukcja nastąpiła. No ale jeśli chodzi na przykład o jakieś przygotowanie moje motoryczne, mięśnie, cokolwiek, to był dramat. Tam nic nie było po prostu. Na snowboardzie na szczęście grawitacja mi pomagała, ale wiedziałem, że to nie jest stan, kiedy ja w ogóle mogę jakby myśleć w ogóle o Ironmanie. Trzeba coś w tym kierunku też zacząć robić. I tak jak tylko wróciłem z tych nart, z tego snowboardu, wziąłem się za przygotowania. Moje przygotowania na początku wyglądały tak, że ja po prostu sobie wymyśliłem: dobra, rower jakoś ogarniam, już jeździłem na rowerze dłuższe dystanse, nawet wielodniowe, więc czułem, że przejadę. Jako tako, ale przejadę. Pływać nie potrafiłem w ogóle, o tym też będzie za chwilę więcej. No ale tak czy siak wziąłem się na początek na zabieganie. Mój pomysł na bieganie był taki, że ja po prostu codziennie będę przebiegał pół godziny, poświęcę na bieganie pół godziny i będę się starał w ciągu tych pół godziny, tych 30 minut przebiec codziennie coraz dłuższy odcinek. I to mi się w miarę udawało przez kolejne, nie wiem, tydzień, 2 tygodnie. Ale sobie potem pomyślałem: kurde, jak ja będę w takim tempie, że tak powiem, zwiększał swoją odległość, jaką przebiegam, to wyszło mi z matematyki, że prawdopodobnie już po kilku miesiącach będę mistrzem świata. I poczułem, że coś tu nie gra, że to chyba tak nie działa, że ja tym mistrzem świata w ten sposób nie zostanę. A teraz wam z perspektywy powiem, że to była najgłupsza rzecz, którą mogłem robić. Po prostu wstać z kanapy i pójść, zacząć biegać w nie tych butach, za ciasnych. Tam wszystko było jakby nie tak. Więc nie róbcie tego. Pierwsza moja uwaga. Dobrym podejściem i dobrym pomysłem jest to, żeby zacząć od tak zwanych marszobiegów, czyli utrzymywać to swoje tętno na poziomie tam, nie wiem, 130, 140, albo jakby, jeżeli nawet nie macie sobie tego czym mierzyć, to pamiętajcie o tym, żeby tak się poruszać, tak biec lub tak maszerować, żeby móc w miarę swobodnie rozmawiać. To jest dobre tempo na początek, czego ja kompletnie nie zrobiłem. Ja po prostu umierałem na tym bieganiu codziennie, próbując biec coraz szybciej. Aż dziw, że mi się nic nie wydarzyła, żadna kontuzja, chociaż już tam mnie zaczęły jakieś stawy pobolewać i tak tego nie róbcie. Też podjąłem jakieś próby
próby biegania, przepraszam, próby pływania podjąłem jakieś, to Wam szybko opowiem o tych moich pierwszych podejściach. To był już czerwiec, czyli tam kilka miesięcy pobiegałem sobie, 2-3 miesiące i w czerwcu poszedłem po raz pierwszy po długiej przerwie na basen. Mówię o takim basenie sportowym. No i wyobraźcie sobie, że mój czas wtedy na kilometr zajęło mi godzinę, żeby to kilometr przepłynąć, co daje tempo 6 minut na 100 metrów. Ktokolwiek się tutaj orientuje w czymś takim jak tempo na basenie, no to wyobrażacie sobie, że gdybym szedł po tym dnie, to pewnie byłbym szybciej, żebym ten kilometr niż pływając. Oczywiście po każdej długości tego basenu musiałem odpoczywać, bo to było męczące i zegarek tam się na szczęście zatrzymywał i z tego wyszły te 6 minut na kilometr. Ale też umówmy się, że to nie był basen o długości 50 metrów. To nie był basen o długości 25 metrów. To był basen o długości 18 metrów. Tak wyglądało moje pływanie, tak potrafiłem lub nie potrafiłem pływać. No dobra, i pomyślałem sobie po tych kilku miesiącach biegania, że trzeba coś tu z tym bieganiem, na razie pływanie odstawiłem na bok, z tym bieganiem trzeba coś zrobić, trzeba jakoś tylko inaczej podejść. Kupiłem sobie zegarek Garmina, który gdzieś po prostu chyba mnie też trochę zmotywował do tego, żeby się wziąć bardziej profesjonalnie. Skoro już mam profesjonalny zegarek sportowy, to bądźmy dalej profesjonalistami. Garmin ma tą fajną funkcję, że to nie jest wyłączna funkcja Garmina, ale tam ją akurat znalazłem, że mają zaplanowane różnego rodzaju jakby treningi, które przygotowują na przykład nas do, nie wiem, do przebiegnięcia 5-10 km albo tam, nie wiem, półmaratonu. Ja wtedy z tego jednego z tych programów skorzystałem i rzeczywiście to było o tyle fajne, że codziennie dostawałem jakieś nowe zadania do wykonania, takie biegowe. To już nie było takie jednostajne, nudne bieganie codziennie w tych pół godziny, tylko były jakieś dłuższe wybiegania, były podbiegi pod górkę, były jakieś tak zwane tempówki, czyli nie wiem, minuta szybko, minuta wolniej. Tam tych różnych opcji było więcej i to mi fajnie urozmaicało to bieganie. Niemniej jednak w październiku, czyli już tak dobre pół roku biegałem w ten sposób. Pływanie na razie odłożyłem na bok, trochę sobie na rowerze pojeździłem, bardziej w formie kolarstwa romantycznego, a nie treningów. Pomyślałem sobie, że coś to za wolno jednak idzie, że skoro w czerwcu ja chcę ten pełen dystans Ironmana zrobić, a mamy już październik, a ja dalej czuję niespecjalnie dobrze przygotowany, spadła mi waga. Zrzuciłem wagę, ona już wtedy zaczęła wyglądać, 90 tam, nie wiem, 2-3 kilo. Co dalej oznacza, że jest tam jakaś nadwaga, ale to było fajnie zrzucone 20 parę kilogramów. Pomyślałem sobie, że spróbujmy w takim bądź razie z trenerem. I moja uwaga jest taka, wcale nie musicie z trenerem tego robić. Bart, o którym wspominałem, wielu innych przygotowują się samodzielnie, jest mnóstwo książek, informacji na ten temat, można sobie to jakby ogarnąć. Ja wymyśliłem sobie, że znajdę trenera, który mi przypasuje, albo może jakoś tak, nie pamiętam jak to było, być może jakaś reklama mi skoczyła i pomyślałem sobie, dobra, spróbujmy z trenerem. I osobiście nie żałuję, powiem Wam szczerze. Znalazłem trenera, Adam Sułowski, który ma pod sobą wielu podopiecznych. Przekonała mnie do niego jego historia, jego osiągnięcia, jego, nie wiem, mistrzostwa Polski w podwójnym Ironmanie i tak dalej. Też jego osobowość jest taka, która ze mną jakoś rezonuje, jego podejście. Więc żebyśmy się umówili na telefon, Adam do mnie odzwonił, no i mówię, Adam, chcę tutaj w czerwcu wystartować na pełnym dystansie Ironmana. Co, Damian, potrafisz? Damian nic nie potrafi. Co mnie przekonało w ogóle do wzięcia trenera, co może Was jakoś zainteresować? Dla mnie w fakcie, że miałem trenera, czy mam nadal trenera, jest po pierwsze struktura.
Po testach, które przeprowadziliśmy, testach biegowych i testach rowerowych, mogliśmy wyliczyć dokładnie moją wytrzymałość, zmierzoną w watach, w prędkości, w tempie, w tętnie itd. I te informacje pomogły Adamowi dopasować pode mnie treningi, ich intensywność. I ja codziennie poprzez platformę TrainingsPeaks, na którą Adam rzucał mi treningi, ja dostawałem je do swojego Garmina, na swój zegarek i wiedziałem dokładnie, na cały tydzień miałem, czasami nawet na 2 tygodnie miałem rozpisany plan zajęć i wystarczyło je realizować. To było bardzo pomocne, bardzo odciążające, ja nie musiałem się skupiać, zastanawiać sam, jak sobie te treningi ułożyć. Druga informacja, fakt, który mi gdzieś pomagał, to właśnie była taka obiektywna ocena, obiektywna informacja od Adama, gdzie jestem, co robię, czasami krytyczny komentarz. Ja sobie cenię bardzo krytyczne komentarze, także jeżeli macie jakieś uwagi do tego filmiku, to śmiało pod postem. Jeśli macie pytania, a nie macie krytycznych uwag, też śmiało pod postem, ale uważam, że te krytyczne komentarze, że są oczywiście fajnie napisane, to gdzieś nas rozwijają, więc czekałem trochę na różnego rodzaju uwagi od mojego trenera. No, mnóstwo też dostałem profesjonalnych rad, którymi Adam mógł się dzielić, nie tylko suche treningi, ale też przygotowania przed zawodami, jakieś kwestie żywieniowe, kwestie rowerowe, jakieś podpowiedzi. No, Adam był skarbnicą wiedzy w tym zakresie. Kolejny element, który uważam, że jest fajny, kiedy się ma trenera, to jest to, że no, przed kimś się musimy rozliczyć z treningów, z postępów. I dla mnie to działało fajnie. Rzeczywiście ja czułem, że taką trochę wymuszoną obowiązkowość, że jednak ktoś te treningi przegląda, że ja po prostu chcę je zrobić najlepiej jak potrafię, a jeżeli już coś się nie udaje, to mam potrzebę się wytłumaczenia, dlaczego mi coś nie poszło tak, jak bym chciał. I to jest super i koniec końców, szczerze powiedziawszy, już po miesiącu pracy z Adamem zobaczyłem diametralnie większy postęp i progres niż kiedy te treningi wykonywałem sam. Więc to są takie plusy, które widzę z posiadania trenera. Minusem jedynym, nawet nie wiem czy jest minus, ale no, na siłę to jest oczywiście koszt takiego trenera, ale to jest, i w moim przypadku uważam, że to się 100-krotnie jakby spłaciło, to nie są jakieś super wielkie pieniądze, a dostałem tyle wiedzy, tyle wsparcia, że chyba uważam, że to nie jest minus, no ale chciałem coś napisać, więc po zastanowieniu się napisałem o kosztach. Gdzieś tam, wracając trochę do jakby tego etapu przygotowań, ale tak naprawdę jeszcze trochę mówiąc o wstępie do tego wszystkiego, no to chyba we wrześniu kupiłem też ten bilet wstępu na zawody w Hamburgu. To też było motywujące, powiem wam szczerze, bo ten bilet już wtedy kosztował chyba 800 euro i no wydać, nie wiem, za 4000 zł na to jest sporo kasy i mnie to osobiście motywowało. Ten duży wydatek finansowy był dla mnie mobilizacją do treningu z jednej strony, ale z drugiej strony powiem wam, że był też dla mnie takim jakby ostrzeżeniem, żeby dbać o ciało, żeby, nie wiem, rozciągać się, żeby wykonywać te treningi poprawnie, ale też z uważnością, wsłuchując się w swoje ciało, bo no łatwo po prostu z jakąś kontuzję zaliczyć i nie wziąć udziału w koniec końców w tym, do czego się przygotowujemy przez ponad rok. Więc to było takie dla mnie ostrzeżenie, żeby zrobić wszystko jak najlepiej potrafię. Opowiedziałem wam, dlaczego w Hamburgu startowałem, czy nie opowiedziałem. Jeśli nie opowiedziałem, to opowiem wam jeszcze raz. Nie ma pełnego dystansu w Polsce, więc szukałem gdzieś indziej. A dlaczego akurat Hamburg? Hamburg jest trochę moim drugim rodzinnym miastem. Mam tam całą rodzinę. Do niedawna miałem mamę, która ma się dobrze, ale już mieszka w Polsce po kilkudziesięciu latach. Mam rodzeństwo, brata, siostrę i ich rodziny.
więc z przyjemnością przyjeżdżam do Hamburga, znam to miasto, mieszkałem tam kilkanaście lat i więc jakoś ten Hamburg był dla mnie oczywistym i nie żałuję, o czym Wam później opowiem, jak już będę opisywał same zawody. Co się jeszcze wydarzyło w ramach jakby przygotowań, tak około przygotowań, zaraz przejdę do pojedynczych treningów i opiszę Wam je, ale to, co się jeszcze przydarzyło, o czym warto wspomnieć, to jest to, że ja właśnie w ostatnim kwartale tego roku, czyli tam się skumulowało parę fajnych rzeczy, to był trener, który się pojawił, to był ten zakup biletu, który mnie motywował. Też skorzystałem z programu, który ma poznański klub Bodywork, wygooglajcie sobie, albo gdzieś tutaj wrzucę linka. Prowadzi zajęcia, nazywa się to Fundamenty Ruchu i też są kolejne edycje, kolejne etapy podobnych zajęć, które tak naprawdę przygotowują ludzi do zostania trenerem personalnym czy instruktorem fitness z odpowiednimi kwalifikacjami. Mi to dało, powiem Wam szczerze, lepsze zrozumienie swojego ciała wieloaspektowo, pod kątem odżywiania, pod kątem anatomii, pod kątem fizjologii, pod kątem jakichś procesów motorycznych, pod kątem tego, które mięśnie za co odpowiadają i dlaczego one tam są, a nie gdzie indziej i w ogóle co one robią w ciele i tak dalej, i tak dalej. To był taki pakiet wiedzy, który spowodował, że ja ruszyłem mocno do przodu z taką dużą świadomością tego, jak się odżywiać, kiedy co jeść, kiedy czego nie jeść, co to są węglowodany, białka, tłuszcze, mikroskładniki, jak je łączyć ze sobą, jak funkcjonuje nasze ciało, dlaczego tak, a nie inaczej. No dużo tego było po prostu. Bonusem było to, że rzeczywiście jestem teraz kwalifikowanym trenerem personalnym. Macie też jakieś w tej kwestii pytania, to jakby polecam się, nie ma problemu. Ale ja to zrobiłem dla samego siebie przede wszystkim, żeby z tego poziomu człowieka, który pasywnie przyjmuje to, co mu tutaj, nie wiem, w sklepie dadzą do jedzenia, nie zastanawia się, co je, nie ćwiczy, nie rusza się, żeby to zmienić i tak naprawdę głęboko w sobie to zmienić i uważam, że to było potrzebne. No dobra, to teraz o treningach krótko. Jak wyglądały szczególnie ten okres przygotowań z Adamem, z moim trenerem, bo to było tak, rzeczywiście takie profesjonalne podejście. Koniec końców de facto ja miałem codziennie treningi. Był taki moment na początku, kiedy miałem 6 dni w tygodniu treningi, a 7 dzień miałem wolne i wtedy miałem czas na jakieś rozciąganie, które też było rozpisane i jakby gdzieś tam taki odpoczynek, ale im bliżej było pierwszych zawodów, tych treningów było więcej i w sumie już dość szybko zaczęliśmy trenować 7 dni w tygodniu. No bo przed tym Ironmanem też pojawił się półmaraton w Poznaniu i miała się pojawić 1/4 dystansu właśnie pełnego Ironmana w Żyrardowie. Niestety nie wziąłem w niej udziału, bo się rozchorowałem, ale przygotowałem się pod tym kątem i to wszystko spowodowało, że tych treningów były codziennie, były te treningi. I powiem Wam szczerze, że to jest ok. Kochani, trening codziennie przez godzinę czy półtorej to jest nic. Jeśli my sobie uświadomimy, że jeszcze nie tak dawno temu, może nie te pokolenia najmłodsze, które może też mnie tutaj oglądają, ale moje pokolenie, ale na pewno moich rodziców, było dużo więcej w takim naturalnym ruchu i wysiłku, bo wykonywali jakąś pracę fizyczną często, bo nie wiem, nie jeździli tyle samochodem, nie siedzieli tyle przy komputerze i przy laptopach, no to my teraz, kiedy siedzimy sobie, nie wiem, gdzieś 8 godzin przed komputerem, a potem się kładziemy na kanapie i kolejne godziny spędzamy przed telewizorem, naprawdę te godzina, półtorej godziny treningu dziennie, a nawet więcej, to jest po prostu nic. To jest, uważam, że nam się krzywda żadna nie dzieje, że to powinno być wpisane, już mówiłam to z perspektywy tych 1,5 roku, więcej niż 1,5 roku treningów, to powinno być po prostu abecadłem dbania o swoje ciało, jakąś taką higienę ciała, ale też przy okazji głowy.
więc uważam, że to wydaje się nie wiadomo ile, codzienne treningi. Uważam, że to jest po prostu, że to jest super. Tak się powinno robić, każdy powinien robić, nie tylko triatloniści, amatorzy, ale każdy powinien sobie ten czas znaleźć. Treningi, które ja wykonywałem, składały się przede wszystkim z tych 3 dyscyplin, które składają się na triatlon, czyli było pływanie, był rower i bieganie, ale też była czwarta dyscyplina, czyli takie treningi siłowe i też było sporo rozciągania. I tak naprawdę powiem Wam szczerze, że no momentami tego było już dużo, no bo to jest tak, że mamy rozpisany, nie wiem, 1,5-godzinny trening rowerowy albo biegowy, ale trzeba się wcześniej porozciągać, trzeba się na końcu porozciągać. Były momenty, że to były treningi tak zwane na zakładkę, czyli schodziło się z roweru, przebierało się szybko buty i szło się biec od razu, rozgrzanym już, no bo taka trochę symulacja zawodów. Później jeszcze trzeba było się porozciągać na końcu, wykonać jakieś ćwiczenia siłowe z własnym ciałem na macie, a już tak naprawdę krótko przed zawodami, no to zdarzało się, że ja 3-4 godziny dziennie tych treningów miałem. Więc jak się chce rzeczywiście dobrze do tego przygotować, to ta intensyfikacja jest coraz większa i tak to też u mnie wyglądało. Przejdźmy po kolei teraz te wszystkie 3 dyscypliny. Zacznijmy od pływania, czyli od tego, od czego się zaczyna każdy triatlon, każdy Ironman. Tu się pojawiło pytanie jednego gdzieś tam z moich obserwujących, dzięki za nie. Kiedy zaczynałeś uczyć się pływać? Fajne pytanie i powiem Wam tak, ja już w marcu, wtedy na tej desce snowboardowej, Bart wtedy podesłał mi fajny filmik, który gdzieś podzielony był na etapy i uczył pływać ludzi od początku, od zera. Bart tak się nauczył pływać, po prostu oglądał sobie na komórce czy tam na tablecie, co ma wykonać i szedł i wykonywał to na basenie. Ja w ten sam sposób zacząłem się uczyć pływać, jak zobaczyłem, że kompletnie nie potrafię. Ale też obejrzałem mnóstwo filmików na YouTubie, nie wiem, przeczytam jakieś artykuły i tak dalej. Tego było trochę, żeby korygować. Odpowiadając na Twoje pytanie, no to ja się rzeczywiście zacząłem uczyć tak naprawdę w tym wrześniu, październiku dopiero. I powiedziałem mojemu trenerowi, że drogi trenerze, teraz nie ma sensu, żebyś mi w ogóle zapisywał jakiekolwiek treningi pływackie, bo ja po prostu nie potrafię pływać. Więc to, co byś chciał, żebym ja zrobił w ciągu godziny, nie wiem, przepłynął kilometr, 2, 3, to ja po prostu nie jestem w stanie, więc zapomnijmy o tym. Ja się skupię teraz na bieganiu i na rowerze, a gdzieś będę się uczył pływać. I starałem się to samodzielnie robić. Zapisałem się na jakiś kurs pływania, ale tam nie byłem super z tego zadowolony, więc sobie to odpuściłem. I moja jedna rada jest taka, żeby rzeczywiście studiować tych lepszych od siebie. No teraz mamy to wszystko na YouTubie. Można kogoś też zaprosić, żeby nas poobserwował i pokorygował. Ja się uczyłem w ten sposób, że obserwowałem jakieś podstawowe rzeczy na YouTubie. Tych kanałów jest sporo. Potem się nagrywałem, brałem komórkę, pakowałem ją do folii, nagrywałem się pod wodą, nad wodą i tak dalej i przyglądałem się, co ja robię dobrze, co ja robię źle. I nadal jest tam dużo jeszcze do poprawienia, ale już te czasy, które osiągam, nie wiem, minuta 50, minuta 40, no to może nie, minuta 50, minuta 45, czasami powyżej 2, no to są czasy, które absolutnie mi pozwalają myśleć o tym, że ja jestem w stanie ten dystans ironmanowy pokonać w odpowiednim czasie, bo też o czym nie powiedziałem wcześniej, to żeby ukończyć Ironmana, to też trzeba się zmieścić w odpowiednim czasie, jeśli chodzi o każdą z tych dyscyplin de facto. I to Ci polecam, żebyś się obserwował, żebyś się uczył, żebyś był uważny. To jest chyba taka generalna uwaga, którą wyniosłem z tych moich przygotowań, że ja za każdym razem, po każdym treningu, czy to był trening biegowy, rowerowy, czy właśnie pływacki, starałem się
starałem się jakby bardzo świadomie przeanalizować sobie tą ostatnią godzinę, czyli ile tam ten trening trwał, co ja zrobiłem dobrze, co ja zrobiłem źle, zastanowić się nad tym, trochę spojrzeć w statystyki, co robię, jakby czy coś się poprawiło i spróbować znaleźć odpowiedzi na te pytania, które mnie nurtowały, albo u mojego trenera, albo gdzieś w internecie i poprawiać to. Cały czas ta uważność, myślę, powinna być tymi małymi kroczkami. Myślę, że dochodzimy do tego większego celu. No i tak się uczyłem pływać. Trochę osobną kategorią w pływaniu, kiedy już poczułem, że jestem w stanie te 2 i 3 km na basenie przepłynąć, no to wiedziałem, że ostatecznie zawody odbywają się na tak zwanych wodach otwartych, open water, czyli to jest jezioro albo morze rzadziej, więc też wiedziałem, że muszę tam zobaczyć, jak się pływa w wodach otwartych. Do momentu, kiedy nie wszedłem do wody, myślałem sobie, że to jest bardzo podobna historia do pływania na basenie. Otóż nie. Otóż warto o tym wspomnieć. Pływanie w wodach otwartych to jest jednak, nie chcę powiedzieć, że diametralnie różne, nadal pływamy kraulem i machamy tak samo rękami i nogami, prawie tak samo, ale jednak te różnice są znaczące. Zaczynając od emocji, które się ma na początku, szczególnie jak się po raz pierwszy jakby próbuje się z tym pływaniem w wodach otwartych, no to u wielu osób i u mnie też pojawił się swego rodzaju lęk, może strach, czy lęk bym powiedział, coś, co da się przezwyciężyć, ale jednak pewien respekt przed sytuacją, w której po pierwsze mamy falę, mamy czasami niefajną pogodę, mamy czasami deszcz. To już mi się zdarzyło za pierwszym razem, jak wszedłem do wody, lał deszcz i były wysokie fale. Mamy też, nie widzimy dna, nie widzimy, jak się orientować tak naprawdę. To są te elementy, z którymi trzeba się oswoić i które trzeba się nauczyć, bo się wlewa woda do ust czy do nosa. Mój pierwszy trening w ogóle miał miejsce, tak jak wspomniałem, w wietrze i w deszczu, więc to byłoby, to w ogóle było trudne. Myślę, że w ogóle zawody w takich okolicznościach, w których ja po raz pierwszy wszedłem do wody, do jeziora, to byłyby odwołane, więc cieszę się, że się wtedy nie zniechęciłem, ale powiedziałem sobie, kurde, no dobra, jest źle, jest fatalnie, ale po prostu trzeba podejść do tego jeszcze raz i jeszcze, może wybrać spokojniejszą wodę, spokojniejszy czas, może właśnie krótszy dystans i próbować. Jeszcze jedna rzecz, którą myślę z tych różnic, które mamy między pływaniem otwartym a basenie, to jest chociażby temperatura wody. Zaczynamy pływać już w kwietniu, staramy się, mam oczywiście piankę neoprenową, ale ta temperatura wody jest dużo bardziej zimna, więc czujemy to na twarzy, na rękach, które są odsłonięte, czy na nogach. Tych różnic jest trochę i to warto o tym pamiętać, że pływanie open water jest jednak trudniejsze, szczerze powiedziawszy, niż pływanie basenowe. Nauka nawigacji, to też wspomniałem, ale też się trzeba tego nauczyć. Mi to jakoś tak weszło, że jak sobie porównywałem, pierwsze pływanie było straceńcze i takie po prostu też pod kątem nawigacji. Potem spojrzałem się na swój ślad GPS-owy, no to tam pływałem zamiast prostą linią, to gdzieś szukałem cały czas kierunku. Tym bardziej, że jeżeli pływamy sobie tak dla samych siebie, no to musimy sobie znaleźć jakiś punkt odniesienia, nie wiem, po drugiej stronie jeziora, na brzegu, do którego będziemy cały czas gdzieś jakby celować. I teraz tak, jeżeli jesteście, jak ja, nosicie okulary, macie jakąś wadę wzroku i nie lubicie szkieł kontaktowych, czyli znowuż jak ja, i pływacie w ciemnych okularach, które czasami potrafią zaparować, to ja momentami nie wiedziałem w ogóle, w którą stronę płynę. I na tym musiałem sobie też jakoś znaleźć na to receptę i nauczyć się po prostu tej orientacji. Na zawodach jest o tyle prościej, że mamy bojki, co do których możemy się orientować i to pływanie jest trochę łatwiejsze.
Pierwsze takie poczucie pewności, powiem Wam szczerze, że jestem w stanie ten dystans pokonać tego pełnego Ironmana, jeśli chodzi o pływanie. To był moment, kiedy ja wcale nie tak dawno, może miesiąc przed zawodami, to był maj chyba, przepłynąłem 3 km na Zalewie Zegrzyńskim, czyli tam i z powrotem. I wtedy poczułem, że kurczę, jest to w zasięgu mojej ręki. To nadal nie było takie pływanie jak na zawodach, bo to było 1,5 kilometra, wyjście z wody, jakiś odpoczynek, rozejrzenie się i powrót. Ale już jakby poczułem, że że jestem bliżej, że już się witam z tą gąską. Ogólnie przepłynąłem w tym samym odcinku jakby treningowo prawie 90 km przez te 1,5 roku, a już w samym ostatnim półroczu, ale też pamiętajmy, że dopiero wtedy zacząłem pływać, to było 75 km, więc to są rzeczy, które trzeba wykonać. Sama teoria nie wystarczy, trzeba za każdym razem po prostu ćwiczyć to, co się gdzieś tam podejrzało, wymyśliło, sprawdzać, jak to działa i poprawiać się. Przy mentalu powtórzę to, co już powiedziałem. Starajcie się te wszystkie duże pomysły, jak w moim przypadku Ironman, ale też nauka pływania, tych pomysłów dużych w ramach jeszcze większego pomysłu i tak jest sporo, zawsze dzielić na mniejsze kawałki i cierpliwie te małe kawałeczki realizować, nie patrzeć się jak daleko jesteśmy lub nie, po prostu kroczek po kroczku realizować i zobaczycie, że to przynosi efekty. Rower. Krótko i zwięźle, na rowerze jeździć potrafiłem, więc było łatwiej. Ja już miałem takie przygody, że nie wiem, jechałem sobie z Poznania do Ustronia Morskiego, zajęło to kilka dni, codziennie robiłem tą 100 z totalną nadwagą, więc czułem, że na pewno ten odcinek przejadę, a to był mój jakby pierwszy cel, żeby w ogóle ten odcinek przejechać, każdy z tych odcinków w ramach Ironmana przejechać, a kolejnym celem było gdzieś starać się to zrobić w odpowiednim tempie. Ja przejechałem w sumie 4,5 tysiąca kilometrów na rowerze treningowo. W tym całym okresie, ostatnie pół roku to było 1,5 tysiąca kilometrów. Warto wspomnieć przy bieganiu, to jest, nie wiem czy go widać, to jest ten trenażer, który tam jest w który wpięty jest mój rower i to nie jest jakiś niesamowity rower, o czym też za chwilę będę mówił, to jest jakby rower gravelowy, który nie nadaje się do ścigania, ale trenażer, który tam jest wpięty, który też był wydatkiem, ale pozwolił mi ćwiczyć całą zimę, co było super. Taki trenażer pokazuje nam też przy okazji mnóstwo statystyk typu kadencja, czyli ilość obrotów pedałami na minutę, pokazuje nam moc, jaką jedziemy w danym momencie. Polecam Wam, jeżeli macie taką możliwość, to zainwestujcie w ten lub inny trenażer. I chyba tyle o tym rowerze mogę Wam na ten moment powiedzieć. Ostatnią dyscypliną z tych 3 podstawowych jest bieganie. I tutaj ja już wspomniałem Wam, że w ramach biegania ja do października ćwiczyłem sobie sam, najpierw w szalony sposób, po prostu próbując przemierzać coraz dłuższe odcinki w ramach zaplanowanej pół godziny. Szaleństwo, nie róbcie tego. A później sobie jakiś plan garminowy odpaliłem i z nim biegałem. No i w październiku się pojawił mój trener i ruszyliśmy chyba jeszcze bardziej z kopyta. Ogólnie przebiegłem 1,5 tysiąca kilometrów, ostatnie półrocze to było ponad 500 kilometrów. Zdarłem 2 pary butów w tym wszystkim, znaczy nie zdarłem, one dalej są i wydawać by się mogło, że jest z nimi wszystko ok. Natomiast no jest też taka niepisana zasada, że w zależności od marki buty gdzieś tam wytrzymują paręset kilometrów i one dalej później wyglądają spoko, ale już ta pianka, która powoduje, że buty są elastyczne, ona już się za bardzo utwardza, ubija i to już nie jest ta ochrona stopy, która powinna być, więc przyjmuję, że te 2 pary butów zdarłem. Przy okazji biegania pojawiło się jedno pytanie, które ktoś mi postawił. Jak budować bazę tlenową w bieganiu? W pływaniu bez problemu, jednak podczas biegania po chwili biegu moje tętno wynosi 170. Ja oczywiście nie znam tej osoby, która zadała pytanie. Tych różnych niuansów może być dużo.
Na czuja, to co być może jest odpowiedzią na Twoje pytania, to przychodzą mi dwie rzeczy do głowy. Po pierwsze, jest zawsze tak, że na początku, kiedy my zaczynamy biec, ciało się stresuje, ciało czuje, że coś się z nim zaczyna dziać, czego jakaś totalna zmiana w porównaniu do tego momentu sprzed biegu, więc to tętno automatycznie wzrasta i po pewnym czasie, po nie wiem, w moim przypadku 5-10 minutach albo 2-3 kilometrach, ono się stabilizuje i opada. A druga odpowiedź to jest taka, o czym już też mówiłem, że jeżeli zaczynasz w ogóle z bieganiem, albo ktokolwiek inny zaczyna z bieganiem, zaczynajcie od marszobiegów. Starajcie się, żeby to tętno wynosiło tam, nie wiem, 130-140, a tak naprawdę, żeby było takie, że możecie swobodnie rozmawiać w trakcie tego biegu, truchtu lub właśnie marszobiegu. Nie róbcie tego błędu, który ja popełniłem, czyli po prostu hurra, zaczynacie biegać. Mam nadzieję, że może trafiłem ze swoją odpowiedzią w Twój problem. Jeśli nie w Twój, no to mam nadzieję, że gdzieś komuś innemu ta moja rady nie od parady coś dadzą. Jeśli jesteśmy jeszcze przy treningach, był też cały blok w tygodniu, to było, nie wiem, też 4-5 treningów takich siłowych, prostych, 20-30 minutowych, najczęściej z własnym ciężarem własnego ciała, ale jednak które dawały coś, dawały wzmocnienie tych mięśni, które przy tych 3 dyscyplinach są potrzebne. Ostatnim elementem, który być może warto omówić w ramach tych przygotowań, który już trochę poruszyłem, to było generalnie żywienie. I dlatego też chciałem ten temat wziąć na tapet, bo uważam, że w ogóle mi się bardzo zmieniło w żywieniu. Zwiększyła mi się świadomość tego, co ja w ogóle jem, z czego to się składa. W ogóle fajnie jest w ogóle wiedzieć, z czego się to jedzenie składa. Generalnie rozumienie tego, co ja jem, punktem wyjścia jest oczywiście taka świadomość, co jest w tym jedzeniu, czyli też staranie się jeść jak najmniej przetworzonych dań, w których my nie wiemy, co jest w środku. Mamy coś tam napisane, ale fajnie jest sobie te potrawy budować od podstaw, rozumieć, czym są węglowodany, białka, tłuszcze, mikroelementy, jak one na siebie wpływają, co powodują w ciele i w którym momencie je jeść. To są wszystko ważne kwestie i warto naprawdę rozumieć, jak to działa, bo bez tego trudno nam będzie przygotować się sensownie do jakichś takich długich dystansów, ponieważ no, odżywianie, tak naprawdę odżywianie jest jednym z trzech elementów, które mają znaczenie w takich długodystansowych dyscyplinach. Obok treningu i odpoczynku, czyli najczęściej snu, to odżywianie jest tym złotym trójkątem, który te 3 elementy muszą ze sobą współgrać i być z sobą we wzajemnej jakiejś równowadze. Jeżeli któryś z nich my zaburzymy, no to jest źle i ja zawsze staram się dbać o te wszystkie 3 elementy. Najczęściej mi się to udawało i odżywianie też do nich należy. Tutaj znowuż mogę tylko też odwołać się między innymi do fundamentów ruchu, które w bodyworku udało mi się ten kurs zakończyć egzaminem teoretycznym i praktycznym. I tam też otrzymałem kawał fajnej wiedzy, ale to też były filmy, książki, jakieś artykuły, gdzieś cały czas zgłębianie tej wiedzy, jak się odżywiać, żeby to ciało w tym jednak nieustannym wysiłku było jak najlepiej zadbane. To, co się potwierdza jeszcze w żywieniu, to na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że rzeczywiście przy redukcji wagi znaczenie największe ma jedzenie lub brak jedzenia, jego redukcja. Żeby nie być gołosłownym, mogę Wam powiedzieć tyle, że kiedy teraz te ostatnie miesiące przed zawodami ćwiczyłem bardzo intensywnie, to było czasami po 3, 4, 5 godzin treningów dziennie i dużo, tysięcy kalorii codziennie spalane, a odżywiałem się w zasadzie tak samo lub podobnie jak kiedy tych treningów było mniej, no to ja cały czas utrzymywałem tą samą wagę. Ani ona nie rosła, ani nie spadała. Nawet żałuję, że trochę nie spadła, bo przydałoby się jeszcze, ale mimo wszystko
ten trening wydaje nam się, że tyle kalorii spaliliśmy, tyle tysięcy kalorii lub setek kalorii, to nie ma aż takiego dużego znaczenia niż taka świadoma redukcja, jakby zdrowa, świadoma redukcja jedzenia. Pojawiło się pytanie kogoś, jak się żywić, żeby nie złapać kolki. Mi się chyba, żeby na to pytanie jak najbardziej sensownie odpowiedzieć, mi się nie zdarzyło chyba nigdy złapać kolkę. Raz miałem taką sytuację, ale chyba się ustrzegałem tej kolki w dość prosty sposób. Nie wiem, czy to jest prawidłowa odpowiedź, działa na mnie, może tylko sobie tak mówiłem. Na pewno starałem się nie jeść 2 godziny przed treningiem, minimum, ponieważ wiedziałem, że po pierwsze chcę mieć pusty żołądek, kiedy idę biegać albo inne wysiłkowe rzeczy robić, a po drugie, ale też chcę mieć tą energię z jedzenia, które spożyłem, które tam gdzieś się zamieniło chociażby w glikogen w mięśniach. Jeżeli ktoś nie jest na diecie ketogenicznej, no to tak to funkcjonuje. I ten pusty, lekkie poczucie lekkości, kiedy te 2 godziny minęły od jedzenia, nie zawsze się to udawało, żeby było jasne, ale najczęściej starałem się tego trzymać. To był rzeczywiście taki efekt bardzo na plus. I druga rzecz to jest to, żeby też w trakcie treningu posiłkować się. Przy długich treningach trzeba coś zjeść, bo organizm nie wydoli. Tego glikogenu w mięśniach czy wątrobie wystarcza na godzinę intensywnego wysiłku maksymalnie, więc później trzeba jakoś się dopalić kolejną energią. Dobrze tutaj działają żele energetyczne, lub na przykład banan, które dają szybko duży zastrzyk energii i pozwalają dalej funkcjonować, ale jakby to, co my spożywamy, to są czyste węglowodany, proste cukry, które od razu trafiają do mięśni, do wątroby, zamieniają się w glikogen i dają tą energię, więc nie obciążają nam żołądka. Może to jest jakaś odpowiedź dla Ciebie i dla Was wszystkich, jeśli chodzi o kolki, o tego typu jakieś odczucia niefajne w trakcie wykonywania zawodów. Kończąc trochę ten etap przygotowań przed zawodami, to sobie tu chciałem podsumować, co poszło dobrze w tym całym okresie 1,5 roku, a co mogło pójść ewentualnie lepiej. I tak. Na pewno się nauczyłem solidnie pływać. To nie jest mistrzowskie pływanie, ale startując od zera do momentu, kiedy jestem w stanie kilka kilometrów przepłynąć, ja jestem dumny z siebie i tego już mi nikt nie odbierze i to jest super po prostu. Wzrosła mi kondycja, taka po prostu witalność, że tak powiem. To jest super poczucie, kiedy no nie wiem, nie mamy zadyszki, kiedy od najprostszej rzeczy wchodzimy po schodach, schodzimy, musimy gdzieś dobiec, przebiec, coś podnieść i tak dalej. To jest super sprawa. Myślę, że efektem ubocznym albo przyczyną tego braku zadyszki jest to, że nie wiem, mam większą wydolność serca, spadło mi tętno spoczynkowe. To są wszystko takie elementy, które właśnie w toku długotrwałych treningów, takich, jak to się mówi, w tlenie często powodują, że ta wydolność i ta wytrzymałość nam rośnie. No oczywiście gdzieś tam mięśni przybyło więcej, od razu jak mówię o mięśniach, teraz się tutaj napinam i chcę je pokazać, ale też trochę jeszcze brzucha jest, który trzeba zrzucić. Ale też czuję ta wytrzymałość większa, no i taki generalny wzrost kondycji. To są te plusy, które ja zobaczyłem na tym etapie przygotowań i powiem Wam szczerze, ja już wiedziałem, że nawet jeśli mi się nie uda z jakichś powodów, nie wiem, kontuzji, przystąpić do tych zawodów, byłoby mi bardzo smutno, ale wiedziałem, że i tak już zyskałem bardzo dużo, że po prostu jakby jakaś transformacja totalna nastąpiła i chcę też ją utrzymać, żeby to było jasne. Co mogło pójść lepiej? To tak, ja sobie 2 tu rzeczy zapisałem, bardzo techniczne w sumie.
Po pierwsze, temat napisałem sobie bardziej efektywne korzystanie z żeli na treningach, co by się może przełożyło na lepsze osiągi. Ja Wam powiem szczerze, że ja dość późno zrozumiałem, co te żele rzeczywiście nam dają. Może też dlatego, że te treningi wcześniej to były treningi często kręcące się wokół godziny, półtorej do 2. I tam wtedy wystarczyła ta energia, którą się organizm pozyskał ze zdrowego odżywiania się. I jakoś nie czułem potrzeby tych żeli i też nie rozumiałem trochę, jak one działają. Natomiast kiedy się już włączyły dłuższe treningi, nie wiem, na przykład 4-godzinny rower i potem jeszcze godzina biegania, no to ja czułem, że coś tu nie gra, kiedy ja ten trening wykonuję, bo już jestem w 3 godzinie, jestem bardzo zmęczony, nie chce mi się i w ogóle, a to bieganie też w ogóle było dramatycznie słabe. I uświadomiłem sobie, niby prosta rzecz, teraz się śmieję sam z siebie, ale gdzieś przeczytałem, co te żele rzeczywiście dają i jak często warto je jeść, a jak często to Wam opowiem przy okazji już opisywania samych zawodów, jak często spożywałem żele w trakcie roweru i biegu. Tutaj mi trochę zabrakło wiedzy, mam wrażenie, trochę sobie odpuściłem, a gdybym rzeczywiście te żele wciągał tak jak powinienem już na treningach, to może bym nawet miał lepsze efekty i to by się przełożyło na lepsze treningi i koniec końców na lepszą wytrzymałość. Druga taka techniczna uwaga, myśmy z trenerem wykonywali testy wydolnościowe po jakimś tam czasie, biegowe testy i rowerowe. No i test rowerowy wykonywałem na takim trenażerze w siłowni, nie miałem jeszcze chyba wtedy własnego, a później się przesiadłem już na własny, no i teoretycznie można by przyjąć, że te wszystkie parametry są podobne i kadencja, którą się kręci pedałami i moc, jaką się uzyskuje w danym momencie powinna być tu i tu taka sama. Ja nie mam do końca takiego wrażenia, bo powiem Wam szczerze, że to, co mi się udało wykręcić na tym trenażerze w siłowni, co było potem punktem wyjścia do ustawienia mi treningów, to było momentami, mam wrażenie, za mocno, za dużo. Ja nie byłem w stanie tego osiągnąć już na treningach, tej mocy. I tutaj może na przyszłość spróbuję po prostu te testy wykonywać na tym samym sprzęcie, na który później trenuję i zobaczę, czy to coś zmieni. Więcej uwag chyba nie mam, żadnych negatywnych do tego okresu. Ja się z tego okresu bardzo cieszę. Jestem zadowolony z tego, co się wydarzyło z moim ciałem, z moją świadomością, z odżywianiem itd., więc fajny czas. No i dobra, ale przychodzi moment, kiedy trzeba sprawdzić, czy to, co się przez 1,5 roku wykonywało, jak to się przełoży i czy się przełoży w ogóle na ten oczekiwany, upragniony, ale trochę z lękiem oczekiwany strach w pełnym Ironmanie. I to jest ten moment, kiedy właśnie przechodzimy do finałów, czyli moich zawodów.